Historia języka szwedzkiego. Od wikingów do dzieci z Bullerbyn. To edukacyjny komiks dla dzieci, wykonany jako praca dyplomowa w pracowni projektowania gier i komiksów pod kierunkiem doktora habilitowanego Daniela Mizielińskiego na Akademii Sztuk Pięknych. Jest to pierwsza część serii opowieści o historii rozwoju różnych języków. Temat języków, a szczególnie języka szwedzkiego, jest mi bardzo bliski. W moim rodzinnym domu było wiele różnych przedmiotów z tego kraju. Miałam kontakt z tym językiem od dzieciństwa. Babcia czytała mi książki po szwedzku. Gotowałyśmy z mamą z szwedzkich książek kucharskich. Po latach w te wakacje podjęłam się nauki języka moich przodków. Okazało się, że niektóre słowa, gramatyka kojarzą mi się z językami, których już się uczyłam, na przykład z angielskim, niemieckim czy łaciną. Postanowiłam zgłębić temat pluralistycznego podejścia do nauki języków w mojej pracy teoretycznej oraz podjąć się próby napisania historii dla dzieci o historii przenikania się języków. Materiał, który zgromadziłam czytając książki, porządkując własne doświadczenia językowe oraz przeprowadzając wywiady na temat pluralistycznego podejścia do nauki języków, pozwolił mi na napisanie scenariusza na 5 różnych języków. Zdecydowałam się skupić na pierwszej części serii. Kolejnym krokiem było podjęcie się subiektywnej redukcji informacji oraz dostosowanie treści do odbiorcy, którym ma być dziecko 8-12-letnie. Najpierw musiałam się podjąć zrozumienia grupy odbiorców, zadać sobie pytanie, w jaki sposób podać mu tą wiedzę, żeby zdołać wywrzeć na nim wrażenie. Format to komiks w formacie A4. Dobór kolorów także miał na celu bodźcowanie uwagi dziecka. Każda historia ma inny kolor tła, a zatem jest dynamiczna, działa ożywczo na uwagę czytelnika. Także tytuł Historia języka szwedzkiego od wikingów do dzieci z Bullerbyn jest dostosowany do grupy docelowej. W moim komiksie celowo rzadko stosuję daty, nazwiska, tak aby nie tworzyć podręcznika szkolnego. Używając sformułowania od wikingów do dzieci z Bullerbyn, posługuję się przez wszystkich kojarzonymi postaciami, które uosabiają podział czasu. Napisałam historię poboczną, w której dzieci, Lisa i Oleg, przyjeżdżają, aby spędzić część wakacji u dziadka w Szwecji. Znudzone postanawiają sprawdzić, co kryje się w tajemniczym pokoju dziadka. Okazuje się, że jest to biblioteka, pełna ciekawych przedmiotów. Dzieci znajdują tam mapę, a następnie inne przedmioty, które są punktem wyjścia do tego, aby dziadek mógł zacząć snuć historię. Dziadek posiada zegarek, za pomocą którego przenoszą się w czasie do konkretnych zmian językowych. Krótkie, przygodowe opowieści mają wciągnąć dzieci w akcję fabuły, jednocześnie przekazując wartości edukacyjne. Historie przeplatane są przez różne plansze, np. oś rozpadu języków, ciekawostki o alfabetach oraz mapę rozwoju języka. Tak jak wspominałam, treść merytoryczna komiksu to mój własny subiektywny wybór informacji. Celem jest zachowanie uwagi młodego czytelnika, przekazując tylko najważniejsze treści w formie ciekawostek. To rodzaj zabawy poprzez naukę. Języki to nie tylko przedmioty szkolne, ale także narzędzie świadomości, szereg możliwości zawodowych oraz rozwojowych. Celem tej książki jest wszczepienie dzieciom postawy zainteresowania językami, kulturami, tak aby były w stanie komunikować się ponad podziałami i różnicami.